The Legend M2, tylko teraz sobie reaktywność zrobimy na maksymalną, czyli powiedzmy na 10. Iron filter niech będzie fabryczne 8, powiedzmy, że było 8 w poprzedniej wersji oprogramowania, i no, ustawimy sobie tak, żeby żelazo też było słychać, czyli naciśniemy sobie dyskryminację, ale tu jest ok. Tu jest w tym momencie już wszystko. Mariusz chodzi w all metalu. Zaraz zobaczymy, jak będzie reagował na gwóźdź, jak na monetę, i sprawdzimy sobie legenda. Tu macie w skrócie ustawienia. M1 to jest program, M2 to jest program, którego używamy. On jest lepszy na żelazo, więc takie jest założenie. Reszta jest fabryczna. Program Park i tyle. Program Park jest lepszy, bo jest szybszy teoretycznie. Gwóźdź, piękny, niski ton. Moneta. Dopiero w tym położeniu coś przebija. Dobrze, ale spróbujmy sobie teraz zjebiemy reaktywność na maksa, żeby było jak najszybciej, żeby oddzielało. Natomiast spróbujemy sobie zrobić to w ten sposób, że spróbujemy sobie Iron filter zrzucić na po prostu na niższy, czyli na przykład na 3, i zobaczymy, czy on oddzieli w tej chwili ten cel. Dopiero w takim położeniu coś się zaczyna pojawiać, także to nie ma porównania. Zjedź teraz reaktywnością na tym. Mogę zjechać reaktywnością, Mariusz mi tu radzi. Zjeżdżamy sobie reaktywnością, oczywiście tak, bo to nikt tak nie chodzi, to jest też racja. Ja ustawiłem na 10, a zjedźmy sobie na standard na 5. 5, 6. Tak, to jest racja. Tu masz rację, ja przesadziłem, bo ustawiłem na 10. Nawet jakby był lepszy sygnał na niższej reaktywności, coś śmieszne w tej sytuacji. Ale tylko w takim położeniu. Minimalne przekręcenie sondy, nie ma sygnału. Dobra. A teraz zróbmy trudniejszy test, tak zwane 3D. Proszę bardzo. No to już jest bardzo przerywane. Tak, to nie do wykopania taki sygnał, ale okej, dobra, jedziemy z następnym sprzętem. Sonda LG24, moneta, gwóźdź. Użyjemy programu Fast, tylko sobie ustawimy reaktywność na maksa. Tu macie mniej więcej ustawienia, to jest fabryczny program, nie będziemy tutaj w nim specjalnie grzebać, bo to nie o to chodzi. Reaktywność ustawimy sobie na maksa i zobaczymy, jak będzie Deus 2 z ostatnim softem 1.10 sobie radził. Zaczniemy od gwoździa. Dźwięk żelaza musimy sobie podgłośnić. Jak
widzicie, wszystkie maszyny w tym miejscu przekłamują troszeczkę. Dobrze, odłóżmy gwóźdź, połóżmy monetę. Ok. Rzekłbym, że Legend nawet lepiej. Ok. I teraz wersja 3D. No i dobrze, i to teraz to Mariusz radził. Zjedziemy z reaktywnością. Zjedziemy z reaktywnością powiedzmy na 2,5, na 3. To jest taki standard. Stawmy na 25, odstrójmy. Ok, zobaczmy jakie są ustawienia, bo to będzie istotne. All Terrain Load Conductors. Grand Balansa nie ustawiamy, tu jest na 5. Ustawmy na maksa, czyli na 8. Ferrous limity macie. Tak naprawdę w jednym tonie. Otworzę to wol metalu, żeby było słychać. O, żeby było słychać gwóźdź i zaczynamy. Teraz jest ok. Też przekłamuję w tej pozycji. Deus też z tym miał problem, ok. Połóżmy sobie teraz monetę. Ok. I połóżmy sobie gwóźdź. Ja zmniejszę czułość teraz, bo się strasznie zaczął wzbudzać. I jeszcze zmniejszę. Trudno powiedzieć, że to jest sygnał do kopania, to jest najśmieszniejsze. Ale spróbujmy zrobić jeszcze jedną rzecz. Zmieńmy teraz sobie tą reaktywność, bo mamy na maksymalną na 8. Mamy maksymalną na 8 reaktywność. Zmniejszmy sobie ją na 5, czyli na taki standard. Na wykresie widać już, że to jest sygnał, który byłby do kopania, czyli ta wizualizacja pomaga. Natomiast z audio... Dobrze, ja zmienię jeszcze program na fast, tak dla swojej ciekawości. Zwalniam. Dopiero przy takim zawężeniu celu można mówić, że cokolwiek jest słychać. To jest reaktywność teraz na 5, reaktywność na 8. Nie poprawia to, nie ma różnicy. No dobrze, to teraz spróbujmy zrobić 3D. Przykrywamy
Kładziemy gwóźdź i sprawdzamy. Pojawia się na ekranie i z analizy celu to widać. Z analizy celu to widać, czyli jest to w stanie, ale to nie jest sygnał. To nie jest sygnał do wykopania. Nie ma szans. Szybkie podsumowanie testu, który przed chwilą żeście widzieli. Test zrobiliśmy przestrzenny, bo też taka była sugestia. Tu jest jeden wykrywacz za dużo, tu jest Versa. Natomiast zrobiliśmy test Nexusa, Deusa 2 i Manticora, jeśli chodzi o separację. Jak widzicie, zrobiliśmy tak samo 3D, żeby wykluczyć, żeby zobaczyć z samej ciekawości naszej, mojej i Mariusza, jak sobie te nowe urządzenia radzą z separacją w stosunku do urządzeń analogowych, w cudzysłowie. No różnica jest znacząca. Różnica jest znacząca w przypadku Nexusa. Różnica jest znacząca, dlatego że Nexus w zasadzie w 360 stopni jest cały czas monetę przykrytą gwoździem zidentyfikować. Natomiast tutaj no jest z tym jakiś problem większy i tylko w jednej pozycji, mamy też Legenda oczywiście, w jednej pozycji słychać. I tak naprawdę chyba najlepiej w tym teście wypadł Deus 2 Legend. Manticore wypadł gorzej, żeby było śmieszniej. Natomiast na wykresie już coś jest widać. Jeśli ktoś jest skrupulatny i analizuje, to jest w stanie to wykopać, natomiast to jest bardzo ciężki temat, żeby wyciągnąć, musielibyśmy wszystkie rzeczy takie kopać, większość to będzie jednak żelazo. Także tutaj nie mam wątpliwości akurat, jeśli chodzi o separację, że Nexus jest obecnie najlepszym urządzeniem na rynku i to w tej chwili widzę. Widać to w teście też 3D, czyli na wysokości, bo ktoś zarzucił, że jeżeli opuścimy po prostu tą monetę i podniesiemy gwóźdź, to jej nie będzie słychać. Jak widać, nawet na takiej odległości 20 mm czy tam 15 jest słychać, więc to jakoś działa. Dalej testujemy. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszym blogu. Ruszamy z kolejnymi tematami i po prostu postaramy się Wam przedstawić w następnym odcinku, przedstawić ten wykrywacz, jakim jest Rutus Versa, jak został wykonany i czy rzeczywiście to jest fajne urządzenie i dobre do zakupu.